Witajcie w Irlandii Północnej. Jesteśmy w Derry, jak mówią Irlandczycy i społeczność katolicka, lub Londonderry, jak chcą tego protestanci i zwolennicy pozostania Irlandii Północnej w granicach Wielkiej Brytanii. Właśnie tutaj, w styczniową niedzielę 1972 roku rozegrały się tragiczne wydarzenia, które były inspiracją do powstania jednego z najsłynniejszych protest songów w historii muzyki rockowej. Opowiem Wam dzisiaj o Sunday Bloody Sunday zespołu U2. W każdym odcinku pokazujemy, że rock wciąż może budzić inspirację. Magda tworzy artystyczne kolaże, nawiązując do omawianego przez nas utworu. Tak będzie również dzisiaj. Cześć Magda. Cześć Przemek. Witaj w pięknej Irlandii. Trudny, polityczny temat, ale zabieram się do pracy z U2. Skąd w ogóle podziały w Irlandii? W XII wieku kontrolę nad wyspą przejęli Anglicy. W kolejnych wiekach próbowali narzucić katolickiej Irlandii wiarę protestancką, co spotkało się z olbrzymim oporem jej mieszkańców. Najbardziej niepokornym rejonem był Ulster na północy i dlatego tam zaczęli przybywać angielscy kolonizatorzy. Dostawali ziemię i nieruchomości skonfiskowane Irlandczykom. W 1611 roku Anglicy z Londynu i okolic przybyli do Derry i zmienili nazwę miasta na Londonderry, co dodatkowo rozsierdziło jego dotychczasowych mieszkańców. W kolejnych latach irlandzkie powstania były krwawo tłumione przez angielską armię. Kolejnym potężnym ciosem była zaraza ziemniaczana w roku 1845. Ziemniaki były wówczas podstawą wyżywienia irlandzkiej ludności. Gdyby jednak Brytyjczycy zrezygnowali z wywożenia zboża, którego nie brakowało na wyspie, nie doszłoby do tragedii. W wyniku klęski głodu umarło 1,5 miliona Irlandczyków. To wydarzenie odcisnęło piętno na wielu pokoleniach. W centrum Dublina znajduje się pomnik upamiętniający jego ofiary. Pamiętacie Euro 2012 i mecz w Gdańsku pomiędzy Hiszpanią i Irlandią? Wtedy na stadionie tysiące irlandzkich kibiców śpiewało piękną, ale jednocześnie smutną pieśń Fields of Athenry. Słowa tego utworu odnoszą się bezpośrednio do czasów Wielkiego Głodu. Konsekwencją głodu było kolejne zjawisko, które wpłynęło na Irlandię. Masowa emigracja. Jak mówili sami Irlandczycy, w trakcie głodu umierali najczęściej słabi, schorowani i starzy, a emigrowali młodzi i zdrowi. W krótkim czasie wyspę opuściło prawie 3 miliony jej mieszkańców. Jednym z nich był Patrick Kennedy, pradziadek późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. W ciągu kilku lat populacja wyspy spadła z 9 milionów do zaledwie 6. Najpopularniejszym kierunkiem emigrantów były Stany Zjednoczone. Za mną znajduje się Muzeum Irlandzkiej Emigracji. Pomimo przeciwności losu i utraty milionów obywateli, ten dzielny naród ponownie wstał z kolan. W 1916 roku wybuchło Powstanie Wielkanocne. Dowódcami było dwóch wielkich patriotów, Patrick Pearse i James Connolly. Areną zmagań wojennych był przede wszystkim gmach Poczty Głównej. Właśnie tutaj Patrick Pearse przeczytał tekst proklamujący powstanie Republiki Irlandii. Co prawda powstanie zostało stłumione przez angielskie wojsko, które ogniem artyleryjskim zniszczyło znaczną część miasta, ale ziarno wolności zostało zasiane. Przywódcy powstania i najważniejsi jego przedstawiciele zostali rozstrzelani. W stosunku do ludności zaczęto wprowadzać dotkliwe represje. To spowodowało wściekłość Irlandczyków, którzy zaczęli się radykalizować. Jeden z przywódców rewolucyjnych i uczestnik Powstania Wielkanocnego, Michael Collins, powołał w 1919 roku Irlandzką Armię Republikańską. Niedługo później wybuchła Irlandzka Wojna o Niepodległość. W 1920 roku, 21 listopada, oddziały Michaela Collinsa przeprowadziły zamachy na angielskich agentów wywiadu. W odpowiedzi brytyjskie oddziały Black and Tans wkroczyły na stadion Croke Park, na którym odbywał się mecz futbolu gaelickiego, i otworzyły ogień do tłumu ludzi. Zginęło 14 cywilów, a ponad 60 osób zostało ciężko rannych. Dzisiaj to wydarzenie jest pamiętane jako pierwsza krwawa niedziela. W 1921 roku podpisano traktat pokojowy. Irlandia otrzymała autonomię. Doszło jednak do podziału państwa. 26 hrabstw weszło w skład nowo powstałego państwa irlandzkiego, a 6 hrabstw ulsterskich znalazło się w granicach Irlandii Północnej, która pozostała w ścisłym związku z Wielką Brytanią. Od 1949 roku istnieje wolna Republika Irlandii.
Pozostał jednak podział wyspy na Irlandię i Irlandię Północną. W ten sposób dochodzimy do najnowszej historii i ponownie znajdujemy się w Derry. Derry czy Londonderry? My będziemy posługiwać się tą pierwszą, historyczną nazwą. Podczas naszej podróży tutaj widzieliśmy mnóstwo tablic informacyjnych z zamalowanym słowem London. To znak, że emocje wciąż są żywe. Jest to po Belfaście drugie co do wielkości miasto w Irlandii Północnej. Zawsze było tu więcej katolików i ludzi pragnących jedności całej wyspy. W latach 60. stanowili nawet 70% mieszkańców. Byli jednak dyskryminowani przez lojalistów. Mieli utrudniony dostęp do nieruchomości i rynku pracy. To wszystko eksplodowało w dzielnicy Bogside. W 1969 roku doszło do potężnych zamieszek, znanych dzisiaj jako Bitwa o Bogside. To wydarzenie uznaje się za początek The Troubles. The Troubles, czyli kłopoty. Tak nazywa się serię ataków, zamachów i morderstw, jakie wstrząsnęły Irlandię Północną w drugiej połowie XX wieku. Również w 1969 roku powstał twór o nazwie Wolne Derry, który funkcjonował do roku 1972, kiedy miała miejsce już druga krwawa niedziela. Tak dzisiaj wygląda Free Derry Corner, a niedaleko stąd znajduje się muzeum upamiętniające Wolne Derry. W tych czasach IRA, czyli Irlandzka Armia Republikańska, była już brutalną organizacją terrorystyczną. Po drugiej stronie barykady niczym nie ustępowały im lojalistyczne Stowarzyszenie Obrony Ulsteru oraz Ulsterskie Siły Ochotnicze. Dla zdecydowanej większości Irlandczyków IRA z czasów wojny o niepodległość to zupełnie inna organizacja niż ta odpowiedzialna za zamachy w drugiej połowie XX wieku. Chociaż w Republice Irlandii było zdecydowanie spokojniej, nie znaczyło to, że wydarzenia z północy nie wpływały na codzienne życie jej mieszkańców. Niepokój i zagrożenie ewentualnymi atakami były stałym elementem życia na wyspie. Biorąc pod uwagę, że osią niezgody była m.in. religia, należy docenić fakt, że w roku 1972 powstała w Dublinie szkoła średnia, która nie dyskryminowała uczniów ze względu na wiarę. To Mount Temple Comprehensive School. W korytarzu tej szkoły w roku 1976 początkujący perkusista Larry Mullen Jr. wywiesił ogłoszenie, na którym była informacja, że poszukuje chętnych do stworzenia szkolnego zespołu rockowego. Zgłosiło się kilkoro uczniów. Wśród nich był Adam Clayton, Dave Evans, znany dzisiaj jako The Edge, i Paul Hewson, czyli Bono. Tak rozpoczęła się historia zespołu, który najpierw nazywał się Feedback, później The Hype, a od 1978 roku do dzisiaj U2. Na początku chłopakom brakowało umiejętności, ale za to mieli olbrzymią pasję. Wśród inspiracji w pierwszych latach działalności wymieniali Sex Pistols, The Clash, Joy Division czy Ramones. Dzięki tym ostatnim i jego wokaliście Joeyowi Ramone, Bono uwierzył w siebie i wyzbył się wstydu w komponowaniu i śpiewaniu. Warto wspomnieć o pierwszym koncercie Ramones w Anglii, na który przybyła cała plejada raczkujących wówczas gwiazd punk rocka. W zakulisowych rozmowach muzycy The Clash opowiadali, że na razie dopiero uczą się grania. Na to Ramonesi odpowiedzieli, że nie ma na co czekać, bo oni w ogóle nie potrafią grać i śpiewać, a nagrywają płyty i koncertują. Pomimo że nie było tam U2, to można powiedzieć, że oni również wzięli sobie do serca radę starszych kolegów. Pierwszym poważnym sukcesem młodego zespołu było wygranie konkursu talentów w 1978 roku w Limerick. Otworzyło im to drzwi do nagrań w studio, co zaowocowało wydaniem świetnie przyjętej epki Free. Grupa grała coraz więcej koncertów. Po jednym z nich firma Island Records podpisała z zespołem profesjonalny kontrakt na nagranie płyty. Pierwszy album U2 ukazał się 20 października 1980 roku i nazywał się Boy. Producentem był Steve Lillywhite. Tematyka zawarta w tekstach odnosiła się do dorastania i wkraczania chłopca w wiek dojrzałości. Płyta zgarnęła pozytywne recenzje prasy, jak i publiczności. Podobnie zostały przyjęte promujące ją single A Day Without Me, dedykowany Ianowi Curtisowi z Joy Division, oraz przebojowy I Will Follow, dzięki któremu zespół zaczął być grany w Stanach Zjednoczonych. Również Stany oraz kontynentalną Europę obejmowała długa trasa koncertowa Boy Tour. Po jej zakończeniu zespół nagrał drugi album, October, w 1981 roku. Pomimo energetycznego singla Gloria, reakcje na album były umiarkowane. Zespół w tym czasie przechodził kryzys duchowy i właśnie taki był charakter płyty.
Przetrwali jednak trudny okres. Nadszedł rok 1982. Bono mówił, że ich postrzeganie świata w tamtym okresie było już zupełnie inne niż rok czy 2 lata wcześniej. Teraz to wojna i konflikty zbrojne wydawały im się tematem wiodącym. Obawa przed nuklearną katastrofą, stan wojenny w Polsce i wreszcie zajęcie stanowiska wtarganej zamachami terrorystycznymi Irlandii Północnej. Między innymi z takimi tematami zespół planował się skonfrontować na kolejnym albumie. W 1982 roku, kiedy zaczęli pracę nad nowym wydawnictwem, minęło 10 lat od krwawej niedzieli w Derry. Obchody tego wydarzenia oraz wydająca się nie mieć końca nienawiść po obu stronach konfliktu sprawiły, że zespół już w utworze otwierającym nową płytę odniósł się do tragedii podzielonej Irlandii. Tym utworem jest właśnie Sunday Bloody Sunday. A my sprawdźmy teraz, co wydarzyło się 30 stycznia 1972 roku. Tego dnia Stowarzyszenie Praw Obywatelskich Irlandii Północnej zorganizowało pokojowy marsz protestacyjny przeciwko internowaniu bez procesu. Chodziło o to, że od 1971 roku Brytyjczycy mogli aresztować i więzić bez procesu każdego, kogo tylko podejrzewali o udział w irlandzkiej armii republikańskiej. Niespełna 2 tygodnie przed marszem premier Irlandii Północnej wydał zakaz parad i marszów do końca roku. Mimo to organizatorzy nie zamierzali rezygnować. Wraz z protestującymi chcieli podejść pod plac ratuszowy Guildhall Square, gdzie miał odbyć się wiec. Władze obawiały się kłopotów i planowały zatrzymania protestujących, gdyby próbowali wyjść z katolickiej dzielnicy. Do miasta zostali sprowadzeni komandosi z 1. Regimentu Spadochroniarzy. Żołnierze mieli wyłapać ewentualnych prowodyrów zamieszek oraz osoby związane z IRA. Dokładnie stąd, na Bishopsfield, 30 stycznia 1972 roku wyruszył marsz. Protestujących mogło być nawet 15 000, a po drodze przyłączały się kolejne osoby. Pójdziemy teraz trasą marszu. Długi czas było spokojnie. Dopiero przy William Street, gdzie Brytyjczycy postawili bariery, wybuchły zamieszki. Część protestujących rzucała kamieniami, a żołnierze używali gumowych kul i armatek wodnych. Organizatorzy marszu, aby nie eskalować przemocy, skierowali go w inną stronę, na Roseville Street. Niestety, już tutaj komandosi zaczęli strzelać ostrą amunicją, w wyniku czego zginęły pierwsze 2 osoby. Chwilę później żołnierze rozpoczęli aresztowania. Wyszli za barykad i zaczęli wchodzić pomiędzy protestujących. Ludzie w panice uciekali pomiędzy budynkami. Złapani byli bici kolbami karabinów. Niedługo później w tej okolicy komandosi otworzyli ogień do chowających się za barykadami, między budynkami i na parkingach. Od momentu rozpoczęcia operacji chwytania protestujących minęło 10 minut. W tym czasie komandosi zastrzelili 13 osób. Większość właśnie w tych okolicach. 14. ofiara zmarła niedługo później w szpitalu. Jak się okazało, 6 ofiar miało po 17 lat, a 5 osób zginęło od strzałów w plecy. Reakcją na wydarzenia w Derry były protesty w całej Irlandii. W Dublinie podpalono i zdemolowano brytyjską ambasadę, a Irlandia odwołała swojego ambasadora z Londynu. W kolejnych dniach odbyły się pogrzeby ofiar, które stały się jednocześnie manifestami politycznymi. Krwawa niedziela doprowadziła do eskalacji przemocy w następnych latach. Również IRA wyraźnie urosła w siłę. Wstępowało do niej coraz więcej młodych mężczyzn pragnących zemsty. Ciekawostką było zachowanie 2 słynnych Anglików, którzy udzielili wsparcia Irlandczykom. John Lennon nagrał utwór o takim samym tytule jak ten U2, czyli Sunday Bloody Sunday, a Paul McCartney Give Ireland Back to the Irish. Oba zostały zakazane w angielskich rozgłośniach. Komponowanie utworu przez U2 miało kilka faz. Zaczęło się od riffu gitarowego Edge'a. Gitarzysta napisał również słowa, które jednak zostały zmienione przez Bono. Wczesne wersje odnosiły się krytycznie do Irlandzkiej Armii Republikańskiej oraz ich przeciwników, czyli Stowarzyszenia Obrony Ulsteru. Zespół uznał jednak, że nie będzie wymieniał nazw tych ugrupowań, ponieważ wymowa utworu ma być apolityczna. Producentem Sunday Bloody Sunday oraz całej płyty ponownie został Steve Lillywhite. W tekście wiele razy pada pytanie:
How long must we sing this song? A na samym jego początku jest rozczarowanie i niedowierzanie. I can't believe the news today. Właściwie należałoby powiedzieć, że warstwa tekstowa wzięła się z frustracji. Pomimo, że zespół pochodził z Republiki Irlandii, to obwiniał m.in. IRA za przeciąganie konfliktu na północy. W latach 70. zwaśnione strony prześcigały się w coraz bardziej barbarzyńskich zamachach. Zespół podkreślał, że piosenka stawia pytania o sens umierania z nienawiści. Pytania są adresowane do każdej ze stron. Krwawa niedziela jest tutaj symbolem. Bono zdawał sobie sprawę, że utwór może być błędnie interpretowany jako zachęcający do zemsty. Bardzo często przed wykonaniem na żywo informował, że nie jest to pieśń buntownicza. W rzeczywistości chodziło o refleksję. W tekście wokalista pyta, kto wygrał tę walkę pomimo podziałów, cierpienia i wielu zabitych. Bono krytykuje cały łańcuch przemocy, który tworzą radykalne ugrupowania. Larry Mullen nadał utworowi wojskowy nastrój dzięki charakterystycznym werblom wspartym skrzypcami. Gitara Edge'a, początkowo spokojna, robi się coraz bardziej agresywna wraz z gniewnie śpiewanymi przez Bono kolejnymi wersami. W kluczowym fragmencie utworu wokalista informuje, że nie będzie słuchał wezwania do tej walki. Bono wielokrotnie mówił, że marzy o wolnej, zjednoczonej Irlandii, ale zdaje sobie jednocześnie sprawę ze społecznych podziałów na wyspie. Dlatego uważa, że nie można kogoś przekonać do swoich przekonań, przykładając mu w tym celu pistolet do głowy. Ten biały budynek za mną to było kiedyś Masefield Leisure Centre w Belfaście. Tutaj po raz pierwszy w Irlandii Północnej U2 zagrali Sunday Bloody Sunday. Było to jeszcze w 1982 roku. Bono zaznaczył, że nie będzie to pieśń buntownicza ani wzywająca do walki. Powiedział też publiczności, że jeżeli utwór im się nie spodoba, to już nigdy więcej nie będą go grać. Niepotrzebnie się obawiał, bo reakcja tłumu była entuzjastyczna. Płyta War, którą otwierał utwór Sunday Bloody Sunday, ukazała się 28 lutego 1983 roku. Nagrywana była w widocznym za mną Windmill Lane Studio, chociaż wtedy było ono zlokalizowane kawałek dalej. Okazała się gigantycznym sukcesem tego młodego irlandzkiego zespołu. W Wielkiej Brytanii z pozycji pierwszej zepchnęła najlepiej sprzedający się album wszechczasów, czyli Thriller Michaela Jacksona. Na okładce widzimy zdjęcie chłopca. Bono wyjaśnił to w ten sposób. Album War nie mówi o czołgach, bombach czy pistoletach. Mówi o rzeczywistości. Opowiada prawdziwe historie rodzin zniszczonych przez wojny na świecie. Dlatego na okładce jest twarz dziecka. Chłopiec, któremu zdjęcia zrobił Anton Corbijn, to Peter Rowan, młodszy brat kolegi Bono. Oprócz War można go zobaczyć również na Boy, składance The Best Of i wielu singlach. Dorosły już dzisiaj Peter Rowan jest fotografem i podkreśla, że czuje się zaszczycony tym, że znalazł się na albumach U2. Jednak to nie Sunday Bloody Sunday była pierwszym singlem. Zespół wybrał utwór New Year's Day, dedykowany Solidarności po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Sunday Bloody Sunday ukazała się na singlach jedynie w Holandii i zachodnich Niemczech. Te kraje nie były bezpośrednio zaangażowane w irlandzkie spory i zrozumienie utworu nie było tam podszyte zbędnymi emocjami. Płycie War towarzyszyła oczywiście trasa koncertowa, w ramach której popularny już zespół zagrał 110 koncertów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Sunday Bloody Sunday i Bono machający białą flagą podczas wykonywania utworu były stałym elementem każdego występu. Biała flaga była nawiązaniem do krwawej niedzieli w Derry. Na fotografiach i w filmach dokumentujących tamtą masakrę możemy dostrzec irlandzkiego księdza Edwarda Daly. Wymachiwał on białą chustką podczas ewakuacji rannych. Następnie został biskupem Derry i do końca krytykował skrajne organizacje podsycające konflikt. W 1979 roku organizował wizytę naszego papieża Jana Pawła II w Armagh w Irlandii Północnej. Ostatecznie ze względu na zagrożenie terrorystyczne papież odwiedził tylko Republikę Irlandii, gdzie zaapelował do IRA o zaprzestanie walk. Pamiętajmy jednak, że album War debiutował w 1983 roku. Minęło 11 lat od krwawej niedzieli w Derry. W tym czasie nienawiść przybrała na sile. Przeprowadzono mnóstwo zamachów, w których zginęły setki ludzi. Bomby wybuchły nie tylko w Irlandii Północnej, ale również w Dublinie i w Anglii. W atakach IRA wymierzonych w wojsko brytyjskie często ginęli cywile. Natomiast w szeregach ulsterskich sił ochotniczych powstał nawet gang Shankill Butchers, specjalizujący się w porywaniu, torturowaniu i zabijaniu przypadkowych katolików.
27 sierpnia 1979 roku IRA dokonała odwetu za Krwawą Niedzielę. Najpierw rano wysadziła w powietrze motorówkę, na której zginął Lord Louis Mountbatten, kuzyn królowej. W wyniku zamachu śmierć poniosło również 2 chłopców, w tym wnuk lorda. Również tego samego dnia w zasadzce w Warren Point życie straciło 18 brytyjskich żołnierzy. Na budynku biblioteki w Belfaście pojawił się napis nawiązujący do Dery i zemsty. Zespół konsekwentnie grał Sunday Bloody Sunday na koncertach. Bono wykorzystywał utwór do podkreślenia potrzeby pokojowego rozwiązania konfliktu. Zagrali go również podczas występu na Live Aid w 1985 roku. Pomimo że to Wembley i Anglia, przyjęcie publiczności było wspaniałe. Wcześniej, bo podczas trasy World Tour jeszcze w 1983 roku U2 zaprezentowali Krwawą Niedzielę w Red Rocks. Dokumentuje to ich koncertowe wydawnictwo Under a Blood Red Sky. Jednak najsłynniejsze wykonanie utworu na żywo zostało zarejestrowane na filmie Rattle and Hum. Było to 8 listopada 1987 roku. Zespół miał zaplanowany koncert w Denver w Stanach Zjednoczonych w ramach trasy koncertowej promującej album The Joshua Tree. Tego samego dnia tutaj w Enniskillen w Irlandii Północnej, w Dzień Pamięci Narodowej, zebrali się ludzie, żeby oddać hołd żołnierzom z północy, którzy polegli w trakcie II wojny światowej. Właściwie I i II wojny światowej. Przybyło wielu kombatantów oraz ich rodziny. W wyniku bomby zdetonowanej przez IRA zginęło 12 osób, a wiele odniosło rany. Wydarzenie zostało sfilmowane amatorską kamerą. Bomba została podłożona w ścianie budynku, która następnie runęła na zgromadzonych. Wieści z Enniskillen dotarły do U2 przed ich amerykańskim koncertem. W połowie Sunday Bloody Sunday Bono wygłosił ostrą przemowę potępiającą autorów zamachu. And the glory of dying for the revolution. Fuck the revolution! They don't talk about the glory of killing for the revolution. What's the glory in taking a man from his bed and gunning him down in front of his wife and his children? Where's the glory in that? Where's the glory in bombing a Remembrance Day parade of old age pensioners, their medals taken out and polished up for the day? Where's the glory in that? To leave them dying or crippled for life or dead under the rubble of the revolution that the majority of the people in my country don't want. Bono powiedział później, że było to ich najlepsze wykonanie Sunday Bloody Sunday i że tego wieczoru utwór sięgnął wyżyn, na które już nigdy nie uda mu się wznieść. A jakie były konsekwencje Krwawej Niedzieli dla jej sprawców? Czas pokazał, że niemal żadne. Śledztwo ciągnęło się latami. Dopiero w 2010 roku premier David Cameron przeprosił Irlandczyków w imieniu rządu brytyjskiego. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o wydarzeniach w Derry w 1972 roku, to zachęcam Was również do obejrzenia znakomitego filmu Paula Greengrassa Bloody Sunday. Po albumie War U2 jeszcze kilkukrotnie podejmowali problem konfliktu w Irlandii. Między innymi w utworach Please, Peace on Earth czy w pięknym i wciągającym Every Breaking Wave, którego teledysk nawiązuje do czasów The Troubles. Sprawdźmy teraz, jak z irlandzkim kolarzem poradziła sobie Magda. Cześć! Krwawa Niedziela wydarzyła się w katolickiej dzielnicy Derry, dlatego w kolarzu znajduje się Free Derry Corner oraz irlandzka flaga.
Każda wojna i konflikt niosą ze sobą ofiary i dużo cierpienia. Dlatego mamy tutaj kolory czarny i czerwony. One sugerują śmierć, destrukcję. Wyglądają jak myśli kłębiące się w głowie dziecka, którego dzieciństwo miało wyglądać zupełnie inaczej. W krwawej niedzieli zginęło kilku młodych chłopców. Oni mieli przed sobą całe życie. A chłopiec tutaj w kolażu to ten sam z okładki płyty U2 War. Pozdrawiam Was wszystkich i do następnego razu. W tym miejscu, na tyłach szkoły Mount Temple, U2 dawali swoje pierwsze koncerty. Po wydaniu albumu War stali się zespołem sławnym. Kilka lat później, po płycie The Joshua Tree, byli wielcy. A po Achtung Baby stali się zespołem legendarnym. Dotychczas 3 razy wystąpili w Polsce. W Irlandii dopadły mnie kłopoty z gardłem, ale Irlandczycy mają coś, taki specyfik, który pomaga właśnie na takie schorzenia. Nazywa się hot whisky, polecam wszystkim i tak naprawdę Irlandczycy z Republiki powiedzieliby slancie, ci z północy cheers, a ja piję zdrowie wszystkich mieszkańców wyspy. Bono by powiedział what more in the name of love. A my już kończymy dzisiejszy odcinek, chociaż ja zostaję jeszcze w Irlandii i będę Wam opowiadał o The Troubles, ale już z innym zespołem. A jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, to wypijcie hot whisky i posłuchajcie U2 nie tylko z Sunday Bloody Sunday, ale całej świetnej płyty War. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Bye bye.